Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Zynda, ze mną jest dzisiaj Tomek Witanka. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji kryptowalut w otoczeniu geopolitycznym i tym, co się działo w ostatnich tygodniach. Tomku, ostatni weekend to były mocne zawirowania na sytuacji geopolitycznej na świecie. Mieliśmy napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Powiedz nam może, jak widzisz, jak to wpływa na rynek kryptowalut, no i rynek finansowy ogólnie. Co się będzie działo, jakie to może mieć przełożenie na następne tygodnie? No, ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście krążą takie pogłoski, że Iran specjalnie jakby dokonał tego ataku, bo przypomnijmy, wystrzelił w stronę Izraela i rakiety dalekiego zasięgu i drony, które w większości zostały zestrzelone. Natomiast, co ważne, zrobił to w weekend. A zrobił to w weekend z bardzo prostego powodu. Jest członkiem OPEC przecież, czyli tego kartelu naftowego, i nie mógł jakby podpaść swoim, a jak wiemy, rynki tradycyjne są zamknięte w weekend właśnie. Dlatego odbiło się to na nas, natomiast odbiło się to na naszym rynku kryptowalut. I to byłoby widać, zwłaszcza w odniesieniu do tego, jak wyglądały ceny na rynkach kryptowalutowych. Pierwsza rzecz, jaką zauważyliśmy, to był ogromny spadek, mimo że mówi się, że jednak Bitcoin jest takim safe haven. Ale jednak prawidłem okazuje się w tego typu geopolitycznych zawirowaniach, że ludzie w razie tak dużego niepokoju, zwłaszcza związanego z wojną, uciekają do dolara i do złota. I tutaj rzeczywiście to się objawiło. A co najgorsze, pokazało to słabość naszej lokalnej waluty. Bo na wszystkich rynkach cena USD do złotówki nie drgnęła, gdyż Forex był zamknięty. Tak. Natomiast możemy porównać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o cenę złotówki do USDT na przykład. Na Binance USDT był kupowany za 4,29, gdzie sesja forexowa zamknęła się na poziomie 4 zł 2 grosze. Na Kandze cena USDT doszła nawet do 4,35. Ludzie po prostu panicznie wyprzedawali złotówki. I to pokazuje, jak słaba jest wiara inwestorów zagranicznych i też lokalnych w złotówkę i jak mocno tego typu wydarzenia wpływają na nas i mają przełożenie zwłaszcza na naszą rodzimą walutę. Okej. No to te spadki, rozumiem, największe spadki zanotowaliśmy na tych wszystkich altcoinach. No, pociągnęło, podejrzewam, nastąpiło to po spadkach na Bitcoinie, no bo ludzie zaczęli się wyprzedawać z tych aktywów najmniej wartościowych w sumie, tak można powiedzieć. No i cena złota też poszybowała do góry, tak jak powiedziałeś. No mieliśmy tutaj rozmowę z Łukaszem we wtorek podczas kwadransa, że Paxos Gold wyskoczył na jakieś niebotyczne poziomy, tam kilkadziesiąt procent podskoczył do góry. Dokładnie, bo to też jest tak, że na tokenach typu Pax Gold weekendowa płynność jest ograniczona. Tak. Oni nie są w stanie zabezpieczyć ceny tego tokena, więc tak naprawdę dają jakąś ograniczoną płynność, ograniczoną podaż, pewnie z większym spreadem. Dlatego często zauważamy może, że w weekendy spready na różnych rynkach są większe, nawet na rynkach kryptowalutowych. Wiąże się to z tym, że bramki fiatowskie, czyli wyjście do tych TradFi, tradycyjnych finansów, są po prostu w weekendy zamknięte. I wszyscy handlujący do walut fiducjarnych w weekend, jeżeli chodzi o aktywa o zmiennej wartości, ponoszą to dodatkowe ryzyko, że nie wiedzą, na jakim poziomie otworzy się rynek właśnie z sesją poniedziałkową. No i tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, ta ograniczona płynność na Pax Goldzie sprawiła, że widzieliśmy jakąś gigantyczną świeczkę do też niebotycznych poziomów. No i też przez to, że ten USDT, czyli sam dolar, ludzie nie wiedzieli, w jaki sposób sesja otworzy się w poniedziałek, zakładali, że dolar po prostu wystrzeli pionowo do góry i tak za niego przepłacali, to też miało swoje przełożenie na kursy
innych kryptowalut do złotówki. Tak. Bo to bardzo dobrze pokazuje, jak złudnym kursem są kursy podawane na agregatorach typu CoinGecko, CoinMarketCap i tam inne tego typu platformy. Oni, podając tam cenę złotówkową danego aktywa, podają cenę w przeliczeniu do właśnie forexowego kursu do dolara. Denominują, podejrzewam, wszystkie kryptowaluty w dolarach i przeliczają to na złotówki, mnożąc właśnie ten kurs razy kurs dolara forexowy. No i rzeczywiście w tym momencie Bitcoin był na rynkach rzekomo dostępny po 260 000 złotych. Taka cena widniała na CoinMarketCap, CoinGecko i innych tego typu platformach. Natomiast jeżeli wejść na dowolną giełdę, która oferuje Bitcoina do złotówki lub do omega złotówki, jak w przypadku Kangi, to ceny były 20 000 złotych wyższe. Tak. Czy to na Binance, Zondzie, czy na Kandze. Tak. Ta cena 260 000 nie istniała tak naprawdę na rynku. To było wykreowane przez tą spekulację na złotówce do dolara. Dokładnie. Tak. Dokładnie. I w tym momencie, mówię, tam ktoś sobie normalnie pomnożył, ale to bardzo mocno wpływa na świadomość i pokazuje, w jakim nastroju są inwestorzy w danym momencie. Że są w stanie naprawdę uciekać z danego aktywa w inną stronę. No dobra, no to teraz chciałbym zapytać, bo jak myślisz, co się będzie działo w przyszłości? Bo teraz jeżeli mamy, rynek kryptowalut jest otwarty całodobowo, że tak można powiedzieć, tak? 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, no ale możemy założyć, że następne ataki, jeżeli będą, czy nie będą, czy takie sytuacje, mogą się właśnie powtarzać w weekend. I czy to, że rynek kryptowalut jest otwarty całodobowo, czy to jest nasza przewaga, czy nasza ułomność? To pokazuje, że musimy naprawdę uważać na to, co się dzieje w weekendy i mieć z tyłu głowy, że jeżeli zbliża się weekend, to większość z nas na majówkę pójdziemy sobie na grilla, niektórzy wypiją sobie piwko, ale tak naprawdę to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. Właśnie wtedy płynność na rynkach czy kryptowalutowych na giełdach jest ograniczona. I też ryzyko osób inwestujących też jest ograniczane, przez to są właśnie zwiększane te spready. I wtedy jesteśmy najbardziej narażeni na zmienność cen aktywów wszelakich. Jeżeli ktoś gra na dźwigni na wybicie z pozycji, bo dużo prościej jest zachwiać rynkiem w weekend, jak zrobić to w tygodniu, gdy tak naprawdę w momencie tego typu wahnięć nagle pojawią się tysiące osób, które będą chciały dokonać arbitrażu. Czyli coś kupić w jednym miejscu taniej, żeby przesłać gdzieś dalej i sprzedać drożej. Rynki finansowe działają, mają powiedzmy niektórzy jakieś kanały szybkiego przesyłu taniego dolara z jednej instytucji do drugiej, bo tego typu rozwiązania są. Dla nas Kowalskich na przykład, tak jak mamy tę sesję Elixir w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w rynkach i w transferach międzynarodowych związanych z dolarem, to jest jeszcze gorzej. Tam po pierwsze opłaty są horrendalne, po drugie jakby okresy wykonywania tego typu transakcji też są bardzo długie. Natomiast trzeba wiedzieć, że firmy, zwłaszcza tam w obrębie Stanów Zjednoczonych, ale podejrzewam, że też krajów jakoś zrzeszonych, mają jakieś swoje osobne kanały poza SWIFT-em transferu wartości, które momentalnie przekazuje na przykład wartość między instytucjami. Także tam oni są zabezpieczeni, oni zawsze zdążą zareagować, mają dużą przewagę, jeżeli chodzi o to, jak to się przekłada na nas jako inwestorów detalicznych. No dobra, a teraz zastanówmy się jeszcze chwilę nad tym, co do samego Bitcoina. No bo Bitcoin jest przedstawiany w sumie przez nas też, jakby nie patrzeć, jako sterowalny, tak? Czyli taki elektroniczny zastępca złota.
No ale w takich sytuacjach, jak była w weekend, no to nie pokazał czegoś takiego właśnie, że jest w stanie zastąpić złoto, pospadał. Tak jak powiedziałeś, wszystkie aktywa jakby oparte na kruszcach, no poszły do góry, tak? Czyli złoto, podejrzewam, że inne też, a Bitcoin spadł. Jak mamy to rozumieć? Czy myślisz, że w przyszłości ten Bitcoin jednak będzie takim cyfrowym złotem, czy w sytuacjach takich kryzysowych jak teraz, że Bitcoin będzie właśnie reagował wzrostami, a nie spadkami? To jest takie bardzo złudne, to co widzisz i to, że ktokolwiek jest w stanie wyciągać wnioski w tak krótkim terminie. Bo tak jak mówię, Bitcoin jest bardzo mocno narażony na manipulacje, zwłaszcza przez ograniczoną płynność w weekendy. I będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście Bitcoin jakkolwiek wahną się na cenie za tygodni parę. Tak? Czyli teraz widzimy bardzo dużą zmienność. Tak? Bitcoin spadł, ktoś miał na celu zrzucenie jego kursu i miał na tyle dużo kapitału, że to się zadziało, powstała panika, ale tak czy inaczej spadł do poziomu 60 000 dolarów. To nie były jakieś głębokie spadki. Teraz jesteśmy chyba na poziomie 63 000. Jeszcze przed nagrywkami sprawdzałem kurs Bitcoina i widziałem kilka pionowych świeczek do góry. Rzeczywiście cena podrosła w ujęciu dolarowym o jakieś 2-3 tysiące dolarów, czyli pewnie około 10 000 złotych. I teraz za tydzień, dwa zobaczymy, na jakim poziomie będzie Bitcoin. Może za 3. I wtedy, jeżeli wrócimy do jakby poziomu sprzed tego ataku, no to będziesz miał odpowiedź, że właściwie nic się na Bitcoinie nie stało. Nie? To było chwilowe wahnięcie, co słabsze ręce po prostu się wytrzepały i wtedy będziemy mieli rzeczywiście odpowiedź, czy Bitcoin jest na tyle stabilny, żeby utrzymać wartość przy tego typu zawirowaniach. Wiadomo, nie uważam, że spadłby do zera, nawet przy jakimś bardzo mocnym konflikcie. Uważam, ja bym że skupił przy dolarze wszystkie. Uważam, że jednak ta wartość byłaby utrzymana na dość sensownym poziomie. Natomiast co byśmy zauważyli, to na pewno w przypadku jakiegoś długotrwałego, globalnego albo szeroko zakrojonego konfliktu wysokie spadki wolumenów. Okay. To na pewno by się zadziało, bo po prostu byłoby dużo mniej kapitału, który byłby przeznaczany na inwestycje. W tym na inwestycje w kryptowaluty i tego typu zmienne aktywa, bo trzeba pamiętać, że w czasach niepewności jednak inwestorzy uciekają z aktywów zmiennych na rzecz aktywów w miarę stabilnych. To znaczy właśnie dolar jest uważany za aktywo stabilne, obecnie złoto, może obligacje, chociaż wątpię. Ale nie akcje. Akcje na pewno tracą i inne zmienne aktywa typu kryptowaluty, myślę, też przynajmniej w krótkim terminie będą traciły. No my tutaj mamy dużo teraz sytuacji, które się dzieją na rynku. No mamy ETF-y, które tutaj myślę, że zmieniły trochę paradygmat związany z kryptowalutami w ostatnim czasie. Mamy też zbliżający się halving. No i tutaj ta cena, tak jak powiedziałeś, nie spadła poniżej jakichś poziomów takich drastycznych, tak? No bo zazwyczaj przed halvingiem nie mieliśmy ATH, to też rozmawialiśmy o tym z Łukaszem, że to jakby to, co się dzieje w tym momencie na rynku kryptowalut, zachwiało tym, co się działo w poprzednich hossach, tak? Czyli nigdy przed halvingiem nie mieliśmy ATH. Te ATH teraz było takie w sumie sztucznie nadmuchane, no bo cena dolara w sumie mocno spadła, tak? I jakby patrzeć do rzeczywistej wartości dolara, no to te ATH nie wiem, czy było osiągnięte takie rzeczywiste. No bo dolar myślę, że w ostatnich latach dużo więcej stracił niż te 10%, które zyskaliśmy od ATH starego do nowego, tak? No ale jak to by myślisz, czy przed halvingiem możemy się jeszcze spodziewać dalszych spadków? Zostały nam 3 dni w sumie i ten najbliższy weekend, co może nam pokazać? Czy warto teraz kupować bitcoina, czy lepiej poczekać do tego, co będzie po weekendzie? Znaczy, ja bardzo mocno uważałem, że Bitcoin do halvingu będzie szedł bokiem. Dalej uważam, że będzie szedł bokiem, natomiast przez to geopolityczne wydarzenie jednak mieliśmy wahnięcie. Natomiast jest to coś, co mogło być do przewidzenia, tak? No bo informacje jednak o tym, że do ataku dojdzie, były dostępne w sieci. Natomiast
bardziej teraz istotne jest to, co będzie działo się dalej. Tak. Teraz mamy weekend. Może jak to oglądacie, już coś się zadziało. No właśnie, bo będzie to dłużej w sobotę. Tak, nagrywamy to w czwartek. Natomiast całkiem możliwe, że coś się właśnie teraz dzieje i że jesteście świadkami tego, że jednak nie idziemy bokiem. Nie? I pytanie, czy jesteśmy wyżej, czy niżej. Jeżeli Izrael odpowie jakoś na ten atak i będzie dalej eskalował, w co wątpię, natomiast możliwe, że jeżeli dokona uderzenia odwetowego, to też zrobi to w weekend. Zrobi to w weekend z prostej przyczyny. Chyba największym, albo jednym z większych eksporterów ropy naftowej są też Stany Zjednoczone. Tak. Jak wiemy, Stany Zjednoczone są bardzo blisko z Izraelem i na pewno tam rząd Izraela nie chce podpaść Stanom Zjednoczonym i tego typu konfliktu wywoływać w ogóle. Także podejrzewam, tam na tych wysokich szczeblach władzy jeszcze się dogadują, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli zdarzyłby nam się długi konflikt, no to wtedy rzeczywiście myślę, że jakakolwiek dalsza hossa, taka długotrwała, może stać pod znakiem zapytania też, jeżeli chodzi o to całe, tak jak mówiłem, dotknięta zostanie bardzo mocno płynność. Jeżeli dotkniemy bardzo mocno płynność, spadnie mocno podaż po prostu. Będzie mniej kapitału na rynku, żeby zakupować te nowo wykopane bitcoiny. Więc siłą rzeczy przy wybuchu długotrwałego konfliktu spodziewałbym się jednak osłabienia ceny bitcoina aż do tak naprawdę uspokojenia się rynku. Tak naprawdę rynki będą rosły, tego typu aktywa zmienne w czasach pokoju, w czasach wojny, zwłaszcza wojny, która angażuje kapitał amerykański, a w tym momencie będzie w jakiś sposób angażowała duży kapitał amerykański, to będzie miało negatywne przełożenie na rynek kryptowalut. No właśnie, to teraz mamy w ostatnim tygodniu pojawiła się informacja o tym, że Hongkong otworzył ETF-a na Bitcoinie. No i teraz jeżeli mówimy o kapitale amerykańskim, który będzie się wycofywał, no to czy myślisz, że wejście kapitału wschodnioazjatyckiego jakby nie wyrówna tej sytuacji? Pytanie, jak duży to jest kapitał? Nie? Jak duże jest to zainteresowanie w stosunku do tego, jaki kapitał wchodzi od instytucji ze Stanów Zjednoczonych i od firm tam inwestujących. Myślę, że jest to nieporównywalnie mniejszy kapitał, jeżeli o to chodzi. I myślę, że nie wystarczy popytu, żeby ten rynek napędzić. I też myślę, że nawet jeżeli w takiej sytuacji geopolitycznej weszłyby ETF-y, jeżeli chodzi o ETF-y na rynku amerykańskim, na przykład zostałyby zatwierdzone ETF-y na Ether, to myślę, że to też nie będzie miało większego przełożenia. W przypadku długofalowego konfliktu spodziewałbym się tąpnięcia na rynku kryptowalut, tąpnięcia całkowitego na rynku altów, spadku ceny bitcoina, spadku wolumenów na pewno. Czyli po prostu uszczuplenia może nie tyle płynności, dalej będzie podaż bitcoina. Tak? I teraz pytanie, czy popyt będzie na tyle mocny w czasach niepewności, żeby nawet zagwarantować skup tej podaży o połowę mniejszej ilości bitcoinów. No właśnie, no bo to nie możemy zapominać, że zaraz halving i nagroda zmniejszy do 3,25 bitcoina co 10 minut. Myślę, że osoby posiadające bitcoiny nie będą się w tych sytuacjach w żaden sposób wysprzedawać. Tutaj bym się tego nie spodziewał. Natomiast tak jak mówię, nowy kapitał nie będzie migrował do rynku. Jednak psychologia działa jak działa i ludzie też będą się bali po prostu. Strach robi tyle, że ludzie nie są skorzy inwestować swoich pieniędzy właściwie w nic. Także tutaj myślę, kierunek byłby jednoznaczny. Nie? Pytanie właśnie, czy ostatnio, tak jak Rafał Zaorski powiedział, że ręce pod dupę i jedziemy, tak. Wszedł w shorta na $65,000, czy rzeczywiście gra pod ten konflikt? Bo jeżeli nie,
a przesłanką jest dla niego tylko to, że halving nie i Bitcoin spadnie, no to nie, to nie pyknie. To nie jest na tyle dobra przesłanka, żeby wchodzić w shorta. Ja jestem raczej byczo nastawiony, jeżeli chodzi o przyszłość Bitcoina, natomiast tego typu konflikt stawia hossę pod znakiem zapytania. Okej, no dobra, a wspomniałeś tutaj o Etherze. My się skupiamy wszyscy w sumie na Bitcoinie, Bitcoin tu, Bitcoin tam, wszystko wokół Bitcoina, no ale czy sam Ether i ETF-y na Etherze, jeżeli zaczną być powszechnie dostępne, czy one mogą jakoś tutaj wspomóc rynek kryptowalut co do samej kapitalizacji, zwiększenia tej kapitalizacji, zwiększenia wolumenów, zainteresowania instytucji? No bo tutaj nie ma co ukrywać, że Bitcoin w sumie zastosowania jako takiego nie ma, oprócz tego, że można łatwo przesyłać duże ilości pieniędzy w bardzo bezpieczny sposób, tak? Ale jeżeli mówimy o Ethereum, no to już jest zupełnie inna bajka, no bo to jest platforma, która praktycznie udostępnia dużo więcej możliwości dla deweloperów, dla rozwoju, dla zastosowania w nauce, w technice. No i jak może wpłynąć właśnie ETF na Ethereum w stosunku do całego rynku kryptowalut? No już mówię. Ogólnie teraz, tak Mike Satoshi mówi bardzo dobrze, że Ether to nie jest sieć dla biednych ludzi. I rzeczywiście obecnie ceny przesyłu na Ethereum są bardzo wysokie. Ceny gazu i ilości gazu, jakie musimy zużyć na wykonywanie poszczególnych czynności na tych kontraktach. Tak jak mówisz, to są bardziej zaawansowane akcje tam dostępne w porównaniu do zwykłych transferów wartości na Bitcoinie. Więc tam koszty obsługi są dużo wyższe. Natomiast, co trzeba zauważyć, że Ether w obecnych czasach nie jest siecią, która służy bezpośrednio do przelewów właśnie wartości, tak, ani do handlu na DEX-ach, które są na Etherze, tego typu rzeczy, tylko główny urobek Etheru wynika z tego, że jest on warstwą pierwszą dla innych warstw drugich. To znaczy, że warstwy drugie zrzucają na Ether swój stan i płacą bardzo duże ilości też Etheru do głównego chaina, żeby tam zapisywać swój stan. Nie? I na tym opiera się ich bezpieczeństwo. Teraz, jeżeli chodzi o Ether i o ETF-y na Ethereum, jeżeli pojawi się dodatkowy popyt, będzie to bardzo byczy sygnał dla Etheru i dla całego rynku kryptowalut z prostej przyczyny. Jeżeli pomyślimy sobie, że Bitcoin ma 21 milionów jednostek i nie jest walutą inflacyjną, nie będzie miał więcej. I mamy kontrargument, że Ether taki nie jest. Ether jest generowany z powietrza w nieskończoność i będzie go zawsze więcej. Natomiast to jest złudne, bo po zmianach wprowadzonych w Ethereum i po dodaniu palenia, Ether już od ponad roku jest deflacyjny. To znaczy, że dnia dzisiejszego mamy mniej Ethereum na rynku niż mieliśmy rok temu. Okay. Po prostu jest coraz mniejsza ilość tych tokenów, więc podaż tych tokenów przez to, że te ceny gazu są wysokie i ta sieć jest droga, po prostu spada. I jeżeli mamy coraz mniej Ethereum na rynku, a będziemy mieli coraz większy kapitał, który chciałby zakupić Ethereum, no to jest bardzo duże pole do wzrostów, jeżeli chodzi o cenę tego aktywa. Także myślę, że zatwierdzenie ETF-ów spotowych na Ether miałoby większe przełożenie na cenę Ethereum niż zatwierdzenie ETF-ów bitcoinowych na cenę Bitcoina. Natomiast trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy ta decyzja już nie zapadła. Bo jeżeli ta decyzja już zapadła i ci wszyscy wielcy, te fundusze inwestycyjne wiedzą już o tym, że te ETF-y będą zatwierdzone, to już jest wliczone w cenę aktywa na tym etapie. Natomiast jeżeli oni jeszcze się tam dogadują i sami nie wiedzą, to wtedy dopiero mamy szansę na wzrost. Tomek, no wspomniałeś o tym właśnie, że ceny przesyłu na Ethereum, czy ceny gazu i w ogóle używanie Ethereum jest bardzo drogie, no ale czy tam nie są jakieś w planach, najbliższych planach zmiany, aktualizacji protokołu, które miały spowodować, że dużo tańsze będzie używanie Ethereum? No i to jest pytanie, czy to będzie działało na korzyść tej sieci, czy nie. No, czy to, że ona służy jako taki layer bezpieczeństwa obecnie,
nie jest taką wartością docelową, bo jeżeli nie jest i jeżeli rzeczywiście deweloperom marzy się, żeby jednak to Ethereum było tańsze, żeby tam było ogólno szeroko dostępne, to jeżeli Ethereum znów stanie się mocno inflacyjny przez obniżenie kosztów przesyłu na tej sieci, no to myślę, że to negatywnie odbije się też na cenie. Ale jeśli im odpowiada to, że jest to taki właśnie layer bezpieczeństwa dla tych wszystkich innych L2, bo przecież docelowo ta wielopoziomowość sieci, że mamy layery, mamy sidechainy, tak. to jest to jeden z modeli skalowania sieci. Bo jak wiemy, sam blockchain jak Ether sam w sobie i w tym, co on jakby dostarcza out of the box, on ma duże ograniczenia. On może przetworzyć do iluś tam set tysięcy transakcji, ileś tam danych zmieścić do bloku i to w zależności od tego, jakie to są transakcje, jak często emituje te bloki, tego typu rzeczy. Także mamy dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o samą technologię. I teraz można zwiększać, wiadomo, rozmiar bloku, można robić takie triki, jak Bitcoin zrobił z Segwitem. W gruncie rzeczy my mówimy, że blok w Bitcoinie ma 1 megabajt, ale on ma więcej, czy tam teraz 4, nieważne. W każdym bądź razie oni tam zrobili taki sprytny trik, że oni zapisują jakby hash segwitowy transakcji, a nie całą transakcję jak w pierwszej wersji, a ta cała transakcja i tak jest zapisana, ale powiedzmy w odrębnej części pamięci. Jak czytamy tą część w bloku, to jest płatne, a jak czytamy tam i sprawdzamy, to nie. Także to jest tak, że oni tam zwiększyli ten blok, ale tak bokiem, nie? Takie różne kruczki, niuanse. Można było równie dobrze zwiększyć rozmiar bloku i pobierać za to jakby kasę, bo tamta część de facto jest niepłatna. Dlatego te transakcje segwitowe, mimo że przechowują tak naprawdę fizycznie te same informacje, to płacisz za mniejszy ich fragment. Na tej zasadzie działa optymalizacja ta segwitowa. I to zależy właśnie, jak też Ethereum zamierza się skalować i czy nie będzie właśnie wymyślało tego typu tam niuansów, że jak tutaj czytamy jakiś storage dla tych kontraktów, to właściwie bezpłatne jest, bo coś tam można kombinować na wszelakie sposoby. Nie? Pytanie jakby, czy warto? Nie? Czy warto tak udziwniać? Czy nie lepiej pójść właśnie w tą stronę, proste rozwiązania, czyli robimy te shard chainy obok i ten chain służy do tego, tamten do tamtego, tamten do siamtego i tak naprawdę przelewy między chainami nie są może instant, błyskawiczne, no bo muszą przejść przez ten layer główny, żeby dojść do konsensusu, ale trwają dostatecznie krótko i jakby myślę, to by pykło. Dobra, to jeszcze tak na koniec zapytam Cię w sumie a propos tych layerów drugich, no bo jeżeli założymy, że Ethereum rozwinie się w tą stronę, że ceny gazu będą dużo niższe, przesyły będą dużo niższe, ilość transakcji w bloku dużo większa, no to co się stanie z tymi layerami drugimi? Czy one stracą swoje zastosowanie? Jaką przyszłość widzisz dla tych wszystkich projektów, które są związane z tym, że powstały w sumie jako właśnie layer drugi typowo, czyli Polygon na przykład, tak? Co dalej z Polygonem? Wiesz, to jest zależne od tego, na jakim poziomie jest społeczność. Mamy bardzo dużo projektów, które są na Polygonie, mamy bardzo dużo społeczności, które są na Polygonie. To, że Ether będzie tańszy i będzie można zrobić to samo na Etherze, nie znaczy wcale, że będzie warto przesiadać się z fioletowego konia na niebieskiego konia, nie? Bo to dalej jest ten sam koń, który jedzie w ten sam sposób. I nie przysporzy Ci to żadnych nowych użytkowników, podejrzewam. Czy da Ci to dostęp do większego kapitału? Raczej nie, bo jeżeli chodzi o przepływy kapitału z Ethereum do Polygona, tam jest już masa rozwiązań, która zapewnia ten transfer kapitału. Więc same te chainy L2, które już mają zbudowane własne ekosystemy praktycznie i wokół siebie kręcą się, już myślę są na tyle mocne i mają na tyle ugruntowaną pozycję, że będzie z nimi jakby wszystko w porządku.
Natomiast jeżeli mówimy o czymś takim, co pojawi się nagle, nie wiem, za miesiąc, rok, coś podobnego, nie? Czyli kolejny klon, ale taki rozhypowany, wszyscy zaczną po prostu, wiadomo, wskakiwać do tego pociągu i jechać razem z nim, no to gdyby w tym momencie jakby Ether potaniał, a oni braliby, jakby zaczynali swoją przygodę, to tego typu chainy, myślę, poszłyby w odstawkę. Tak? Czyli po prostu by poupadały w takiej sytuacji. Natomiast te layery obecne, myślę, utrzymają się. Płynność mogłaby spaść. Rzeczywiście część kapitału mogłaby wrócić do głównego chaina, jeżeli tam można taniej inwestować. Natomiast myślę, że mają na tyle ugruntowaną pozycję, że będzie ok. A czy widzisz jakąś konkurencję długoterminowo dla Ethereum? W tym momencie jest jakby w czołówce. Rządzi w temacie smart kontraktów i takich rozwiązań smart kontraktowych, ale z tych wszystkich coinów, rozwiązań, które są na rynku, czy widzisz kogoś, kto może z nim w przyszłości konkurować? Obecnie nie. Z prostej przyczyny. Ethereum ma zbudowany właśnie ten wielki ekosystem. Może nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o technologię, ale konkurenci nie są na tyle dobrzy. Nie są dostatecznie dobrzy, ktoś mówi Cardano, że będzie Ethereum killer. Lisk swego czasu. Można naprawdę każdy slogan marketingowy wypowiedzieć i dopóki życie nie zweryfikuje, to jest on prawdziwy. Tak samo jak paradoks Schrödingera, tak? Tak. Życie jednak zweryfikowało i wcale tak nie jest. Nie? Jeżeli mamy tego typu superior blockchainy jak Solana, jednak to pokazuje, że jednak nie ucieka, nie przejmuje tego rynku od Ethereum, mimo że jest lepszy z prostej przyczyny. Po prostu przy dużym obciążeniu teoretycznie jest wszystko w porządku, ale zdarzają się pady. Czy zdarzają się pady na Ethereum? No może po jakichś hard forkach i wdrożeniach nowych rozwiązań coś może się zadziać, ale tam na tyle mocno jest to testowane na testnetach, że nie pamiętam, kiedy ostatnio był jakiś problem taki z Ethereum. Także myślę, że obecnie, jeżeli chodzi o obecne blockchainy, nie. Po prostu nie. Nawet jeżeli są blockchainy, które teoretycznie są i szybsze, i wydajniejsze, i lepiej napisane, przede wszystkim, bo są wykonane od początku. Ta sama praca została wykonana od początku, nie tak jak na klonach Ethereum, gdzie tak naprawdę biorą codebase Ethereum, dopisują 3 linijki i wypuszczają jako nowy blockchain. I jeszcze nazywają go layer 2, bo zmienili tam wariant konsensusu i tam dumpują stan swojego blockchaina na layer 1. Nie? I są super świetni, a tak naprawdę i mówią, że są EVM compatible, czyli że są kompatybilni, a to tak naprawdę, że to wszystko jakby opiera się w większości na jednym silniku. No ale jest jak jest, nie ma tam w tych innych blockchainach jakichś innych rozwiązań. Są to jakby kopiowane rozwiązania. I to można zauważyć już po tym, że jak na Ethereum wprowadziliśmy palenie, ten EIP 1559, który ma base fee i priority fee, to nagle na wszystkich chainach pochodnych też nagle się pojawiło. To już nie było EIP, tylko było tam P od Polygon i P, które tam mają też proposale, które działają de facto tak samo. Nadaje się to tak samo. Po prostu, ale rozumiem to, bo dobre rozwiązania po prostu mają szeroką adopcję. Tron swego czasu chyba miał dość dużo zarzutów, że Justin Sun bardzo dużo skopiował kodu z Ethereum i praktycznie był taką kopią, nie 1 do 1, bo tam coś zmienili, ale że był w bardzo dużym stopniu zbliżony do Ethereum. Możliwe, że kod wewnętrzny Trona jest, natomiast ja akurat rozpatruję Tron jako inną sieć. Także w moim odczuciu jest to sieć może mocno wzorowana na Ethereum, ale podejrzewam, że jak spojrzymy na Cardano czy Polkadot, jest też mocno wzorowana i to z prostej przyczyny. Ci goście współtworzyli Ethereum z Vitalikiem. Więc siłą rzeczy, jeżeli ci sami ludzie robią inny blockchain, to bardzo mocno wzorują się na tym, co zrobili tam. Nie ma możliwości, żeby poprzednie twoje życiowe doświadczenia nie wpłynęły na to, jak będziesz działał w przyszłości. Nie? Jednak
oni dalej myślą w tych samych kategoriach. Natomiast jeżeli pojawiliby się zupełnie nowi ludzie, po prostu inni, niezwiązani z żadnym z tych projektów, którzy w ogóle wyskoczyliby z podziemi. No Algorand był chyba takim tego typu projektem. Właśnie Algorand jest bardzo mocno zindywidualizowany. Rzeczywiście ma bardzo dużo innych rozwiązań. Jak wchodziłem technologicznie w ten blockchain, rzeczywiście jest po prostu osobny. Nie? Jest nowym bytem, dlatego uważam, ma potencjał. No cena na dzisiaj tego nie pokazuje, ale to z prostej przyczyny. Algo dostaje po garach, dlatego że jest przecież aktywne postępowanie SEC-u przeciwko Algorand Foundation. I oni są po prostu podejrzewani o bycie papierem wartościowym i to dołuje cenę asetu, tak mi się wydaje. Że to ma bardzo mocne przełożenie i przez to uważam, że też ich rozwój stanął od zeszłego roku, jak to postępowanie ruszyło. No bo jednak oni są chyba spółką amerykańską. Myślisz, że to jest zasadne? Jeżeli, znasz te rozwiązania, które są w Algorandzie. Znaczy to nie chodzi o samo rozwiązanie, bo to nie chodzi o technologię, tylko chodzi o to, że Algorand Foundation czy jest beneficjentem pozyskiwanych środków właśnie ze sprzedaży tokenów Algo. Nie? I tam to bardziej o to chodzi, że oni chcą ustalić, czy to jest rzeczywiście zdecentralizowany protokół, czy jednak nie. No i podejrzewam, że przez to pojawiają się te Algorand governance'y, bo kiedyś chyba na Algorandzie, z tego co pamiętam, governance'u nie było jako takiego. Nie wiem, czy były takie stakingi. Nie, po prostu dostawało się tokeny a teraz trzeba wejść i te tokeny zestake'ować i potem głosować. Nie? Tego typu zabiegi, moim zdaniem, one nie wprowadzają żadnego rozwoju technologicznego do samego produktu. To nie jest no bo tak naprawdę co z tego, że zdecentralizowana grupa osób, gdzie tak naprawdę centralna jednostka i tak ma większość głosów, głosuje nad propozycją. Przyznam, że teraz nawet nie wiem, bo się nie interesowałem za bardzo Algo ostatnio, ale pytanie, kto podsuwa te propozycje do wyboru, na które możesz zagłosować. Tak dajemy, nie dajemy ten. Tak czy inaczej jest to temat może wypracowany w jakimś zdecentralizowanej komitywie osób związanych z projektem. Też nie bardzo chcę się tu wypowiadać, bo nie wiem. Nie? Musiałbym porozmawiać z kimś blisko będącym z Algorandem i jakby się dowiedzieć. Natomiast myślę, że tego typu zagrywki są bardziej właśnie po to, żeby pokazać, że jesteśmy zdecentralizowani. To nie, że mamy, interes w tym, że naprawdę najgorsze w rozwoju jest, tak jak to Sławek mówi, substancja urzędnicza. Że pojawiają się właśnie tego typu regulacje albo urzędnicy, którzy chcą cię zastrzelić, bo ty jesteś beneficjentem, nie? I ci goście tam, co wymyślili tego Algoranda, oni mają w tym interes. No oczywiście, że mają w tym interes. No newsflash, no serio, mają interes. To naprawdę nie trzeba być Sherlockiem, ale co z tego, że mają interes, jeżeli robią coś dobrego, adresują problemy, rozwijają się, wprowadzają innowacje technologiczne. Ludzie, no to trzeba wejść i z karabinami ich wystrzelać, bo dajcie nam, nie? No, i przez to bardzo często projekty zamiast iść do przodu, rozwijać się, muszą tracić albo zatrzymywać się na pewnych etapach, zrobić kilka kroków wstecz, bo tu poszliśmy za daleko, na to nam regulacje nie pozwalają. Tak. Jest jak jest. I tracić pieniądze na walkę z SEC-iem. No, dokładnie. Dużo dzisiaj było konkretnej wiedzy, także Tomek tutaj jest jak zwykle skarbnicą bardzo ciekawych informacji. No, dajcie nam znać, czy chcecie takich informacji więcej w przyszłości. Może zrobimy program, o którym już mówimy od jakiegoś czasu, gdzie będą takie bardzo konkretne informacje na temat blockchainów, na temat rozwiązań blockchainowych. Napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, może uda nam się mówić Tomka na więcej. A teraz mięso, czyli najważniejszy punkt naszego programu, to na co wszyscy zazwyczaj czekają, czyli fakty autentyczne. Tomku, jaki fakt na dzisiaj z Twojej strony? No, jak wiemy,
jakby największą bolączką tradera na rynku jest to, że trzeba spać chyba, nie? I że była też sytuacja, o której mówiliście, że gościu poszedł spać i rano bez pozycji na PB wszystko stracił, co zrobił. No a czy wiecie, że mrówki nie mają ani płuc, ani nie muszą spać? I to by byli dobrzy traderzy. No, pracowity jak mróweczka, nie? No dobra, a z mojej strony taki fakt, że niedźwiedzie polarne wcale nie są białe. Myślimy, że są białe, bo to jest tylko gra świateł. One w rzeczywistości mają czarną skórę, ich sierść jest przezroczysta, a gra świateł powoduje, że wydają nam się białe. Taki fakt. Sakra. Fajnie się kamuflują, nie? Nie znajdziecie takich newsów na pewno na Kanga University, ale za to znajdziecie tam wiele ciekawych informacji na temat blockchaina i tych rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj przez cały ten program z Tomkiem. Ostatni odcinek naszego materiału z Kanga University dotyczył, czy blockchain jest bezpieczny, także zachęcamy, oglądnijcie, zobaczcie, posłuchajcie. Możecie tam znaleźć naprawdę solidny kawał wiedzy. W dzisiejszych czasach, kiedy kryptowaluty rozpychają się wszędzie, myślę, że ta wiedza jest dla wszystkich bardzo potrzebna. Róbcie swój research, zdobywajcie wiedzę na Kanga University, która jest darmowa, pamiętajcie. I co, zapraszamy Was do subskrybowania, dawania łapek w górę. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tym odcinku. Na pewno Tomek i ja będziemy to czytać, żebyśmy wiedzieli, jak nam poszło. Ocencie ten odcinek, jeżeli macie ochotę. I zapraszamy Was wszystkich serdecznie na wtorek, na kolejny odcinek Kwadransa z Kangą, gdzie już myślę, że po powrotach z powodzi Arku Noego wrócą do nas Sławek i Łukasz i opowiedzą o tym, co się działo w tamtym rejonie świata, a było burzliwie. Przynajmniej teraz wiemy, jak to wyglądało przy tym potopie. Tak, dokładnie. Tam było grubo. Dziękuję Wam serdecznie. Dzięki, Tomek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej. Bum, 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 bum. Ram, pam, pam, pam. Witamy Was serdecznie w następnym... Drugi raz? Będziemy musieli to robić? Dobra, teraz ciach będzie i... Dobra. I mam nie siedzieć tak. Ty go tutaj zgniatasz. Siedzieć jacyś to. Okej, no to ale tutaj... Okej. No to tu już...